Dla mnie pasja to malowanie graffiti. Wtedy, kiedy mogę tworzyć coś na poważnie. Uwielbiam, kiedy mogę tworzyć coś, co później daje do myślenia innym ludziom. Uwielbiam poświęcać się w 100% w każdym takim projekcie. Wiem, że to ciężka praca, często jestem bardzo zmęczony. Czasami po prostu mam ochotę rzucić to. Ale nie poddaję się i zawsze robię do końca. Wydaje mi się, że to jest właśnie pasja. Moją miłością jest Barcelona i ja się zajarałem strasznie nimi po przegranym finale Ligi Mistrzów, Boże, nie pamiętam, z AC Milan, kiedy przegrali w Atenach 4-0 i od tego czasu tak kroczyłem. Na początku to była taka zajawka, wiesz, stricte mam kup koszulkę na rynku, albo w środę była Liga Mistrzów i Darek Szpakowski mówił, jaki to jest fajny festyn na Camp Nou i w ogóle. Właściwie w 2002-2003 roku wykuwało się polskie barcelonizmo. Oczywiście wcześniej było wielu fanów, takich jak chociażby ja, którzy zarazili się albo miłością po Wembley, kiedy Barcelona wygrała po strzale Kumana z Sampdorią 1-0, następnie po kolejnych jakichś tam zdobyczach na trawie europejskiej. No i ludzi właśnie po 30, takich jak ja, i po 40 jest naprawdę sporo, wbrew pozorom i wbrew temu, co się mówi w mediach, że fani Barcelony to są fani, którzy zostali wychowani na Ronaldinho, na Messim i kibicują de facto od finału w Paryżu, prawda, który żeśmy wygrali z Arsenalem. Malowaliśmy z Maćkiem akurat projekt dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był związany właśnie ze stadionem kortowskim i tak się fajnie zgrało, bo w tym samym momencie, kiedy kończyliśmy projekt tego muralu, zgłosił się do mnie mój kolega z dawnych lat i zaproponował nam wzięcie udziału w takim projekcie namalowania wielkiej takiej flagi na rzecz meczu Lechia Gdańsk FC Barcelona. Ale wiedziałem, że to jest prawdziwe wyzwanie. Chciałem koniecznie wziąć w tym udział. Udowodnić sobie, że potrafię wykonać tak niesamowite rzeczy, zrealizować niesamowite projekty. I tak się fajnie zgrało, bo z jednego stadionu od razu przeskoczyliśmy na duży stadion PGA Arena z olsztyńskiego Kortowa. Ja jestem z urodzenia olsztyniakiem, kocham to miasto i wiedziałem, że z ludźmi stąd będę chciał to zrobić. Tym bardziej, że najlepszym graficiarzem, chyba nie wiem, no moim zdaniem jeden z najlepszych w Europie jest Maciek Gryko, mój bliski kolega, z którym się znamy już ponad 30 lat. I wiedziałem, że do tego projektu jako głównego koordynatora będę chciał wziąć i wciągnąć Adriana Fedrycha, czyli właściwie człowieka związanego ze wspólną sprawą, który już takich projektów robił w swoim życiu kilkanaście czy też kilkadziesiąt. I w takim składzie trzyosobowym spotkaliśmy się na miesiąc przed meczem. I ja przedstawiłem generalnie swoją wizję, jakbym to widział, jak chciałbym, żeby to wyglądało na koniec. Oni przedstawili mi swoje pomysły. Nie pozostawało nic innego, jak przystąpić do roboty. Tak, zadowolony, robota dobrze idzie. Oczywiście pojawiały się problemy, jakieś stresy, niejasne sytuacje, niewyjaśnione sytuacje, które było trzeba szybko rozwiązać i trzeba było załagodzić różne konflikty, które się pojawiały w międzyczasie. Były jakieś momenty zwątpienia, tak, w tym wszystkim. Było to nie był piknik, tak? Całe jakby dnie spędzane w tej hali to było wiele godzin, powiedzmy nawet od godzin porannych do późnego wieczora. Przychodziliśmy na halę o 8 i wychodziliśmy o 2, 3 nawet w nocy. Farby zużywały się w niesamowitym tempie, ale wspaniale wyglądało. Tak krok po kroczku widać, jak nasza praca staje się coraz większa i większa.
połowie tej pracy było cienka. Ale wiedzieliśmy, że każdy dzień przybliża nas do efektu końcowego. Nie było mowy o żadnej załamce. Bo właśnie wyszła ta prawdziwa pasja. Każdy chciał jak najwięcej od siebie przekazać. Byliśmy bardzo zawzięci, zdeterminowani. Mieliśmy wyznaczony termin, na kiedy to musi być gotowe. Nie mogliśmy zawieść, bo ludzie pokładali w nas dużą nadzieję. Dwa szwy po 30 metrów. Ostatniego dnia pracy, wieczorem, kiedy już praktycznie wszystko było gotowe, kiedy całą flagę łączyliśmy w jedną wielką całość, dostaliśmy telefon. Barcelona odwołała przylot do Polski z powodu nawrotu choroby nowotworowej trenera. Nie będzie także meczu Lechii z mistrzami Hiszpanii. Pozostało Jest kwestia odwołania jutrzejszego meczu. Znaczy nie mówił, że nie chcą grać jak najbardziej. Że choroba trenera i ta informacja, która nas Współczuję bardzo trenerowi Barcelony. Skończyliśmy szyć flagę, ona już była gotowa, mieliśmy jechać ją później tylko rozłożyć i zwinąć. I dostałem telefon od mojego kolegi Piotrka Olejnika, że mecz jest odwołany. Nie potrafię tego opisać, co poczułem, co poczuli inni. Po prostu jeden wielki szok. Jak to się mogło stać? Że tyle pracy może zostać zmarnowane? No to nie mogła być prawda. Ale jednak. Mój umysł już analizował, jak to rozwiązać szybko, co zrobić z tą flagą, jak to można dalej pociągnąć, bo jeżeli by się nie odbył ten mecz, to byśmy go chcieli pewnie tam pokazać na jakimś innym meczu FC Barcelony. To był bardzo trudny czas. Po takim wysiłku ciężko sobie wyobrazić. Jednak z biegiem czasu okazało się, że mecz po prostu zostanie przełożony na późniejszy termin. To była wielka ulga dla wszystkich. Cieszyliśmy się, że nasza praca zostanie jednak zaprezentowana. To była wielka radość. Mieliśmy trochę czasu, żeby sprawdzić, jak wygląda już efekt finalny ukończenia tej flagi. Szukaliśmy jakby miejsca, żeby można było ją rozwinąć w Olsztynie i zobaczyć cały obraz w odpowiednim formacie, tak? Ale jakby przeciwności pogodowe nie pozwalały nam tego rozwinąć w odpowiednich miejscach. Mogliśmy tylko sobie zobaczyć, czy to jest dobrze szyte, czy nie ma jakichś tam pomyłek, powiedzmy, technicznych, tak? Ale tak do końca nie zobaczyliśmy dalej tej flagi, jak ona wyglądała. Co za tym idzie, do ostatniej chwili nie byłem pewien, czy wszystko jest dobrze zrobione. Wierzyłem w siebie, wierzyłem w naszą ekipę, ale do obejrzenia efektu końcowego musieliśmy czekać do dnia tego meczu. W dniu meczu musieliśmy jakby złożyć flagę w odpowiedni rulon, który tak przygotowany był odpowiednio do rozkładania na sektorze. Była to o tyle trudna sprawa, że potrzebowaliśmy sporo osób do zrobienia takiego, powiedzmy, wężyka. Akurat jeden z autokarów wiozących kibiców Barcelony na ten mecz przejeżdżał przez Olsztyn i w 50 osób udało się to zwinąć w odpowiedni taki rulon, który się zmieścił do busa i był odpowiedni też do przygotowania technicznego, do rozwinięcia to już na stadionie. Był to taki 75-metrowy wąż zwinięty, powiedzmy, w taką rurkę o średnicy te 30 cm.
Kiedy dojechaliśmy na miejsce, na stadionie panowała już fantastyczna atmosfera. Było pełno kibiców dookoła stadionu, pełno telewizji, reporterów. My nie mieliśmy tam jednak czasu. Musieliśmy przygotować się do prezentacji. Z pomocą kibiców, którzy już byli wcześniej na stadionie, musieliśmy przetransportować naszą oprawę. Była ona tak wielka, że musiało nam pomagać ponad 20 osób. To wcale nie było takie łatwe. Musieliśmy przetransportować ją prawie na samą górną część stadionu. Mieliśmy plan, żeby to zrzucić właśnie z tego balkonu, z drugiej kondygnacji. Zaangażowaliśmy sporo osób takich niezwiązanych z projektem, kibiców, którzy przyszli oglądać to widowisko. Wciągnęliśmy ich jakby w tą oprawę. Każdy chętnie podchodził, chciał w tym brać udział czynny. W końcu czas zaczął się zbliżać do prezentacji. Podzieliliśmy się na kilka grup. Każdy wiedział, co ma robić. Czekaliśmy tylko na główny znak, żeby przystąpić do rozwinięcia. Zwiała się jak taki wielki dywan. Była naprawdę niesamowita, była naprawdę ogromna. Kiedy stałem na dole stadionu i patrzyłem na to, nie mogłem uwierzyć, że to nasza mała ekipa przygotowała w tak krótkim czasie. Było coś pięknego. Według mnie to jest właśnie też pasja, to jest właśnie pasja. Dobór postaci nie był w sumie przypadkowy, dlatego że Messi, wiadomo, najlepszy zawodnik w historii piłki nożnej i tutaj można oczywiście dyskutować, ale fakty są takie, że jest najlepszy i długo prawdopodobnie nie będzie nikogo lepszego. Carles Puyol, czyli moim zdaniem najlepszy kapitan w historii Barcelony. Johan Cruyff, nasza legenda. Jest to dla nas też bardzo ważna persona, przede wszystkim fantastyczny piłkarz, a później twórca tak zwanego Dream Teamu. No i oczywiście Pep Guardiola, najlepszy trener w historii FC Barcelony.